Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj krótki komentarz bieżący do wydarzeń we Francji, gdzie już za kilkanaście dni, 8 września, dojdzie do dymisji rządu François Bayrou. Kolejna już w ciągu ostatnich 2 lat dymisja rządu, a także mieliśmy ciekawe wydarzenie, ponieważ mamy spięcie między amerykańskim ambasadorem Charlesem Kushnerem z nominacji Trumpa, a francuskim rządem. Kushner oskarżył francuski rząd, prezydenta Macrona o to, że niedostatecznie walczy z antysemityzmem, a francuski rząd się oburzył, że jest to ingerencja w wewnętrzne kwestie Francji, więc wydarzenie, którego raczej spodziewalibyśmy się w Polsce niż we Francji, a właśnie to ma miejsce i to nam pokazuje kilka ciekawych rzeczy. Od tego ambasadora zacznę, bo to jest, myślę, mniej oczywiste wydarzenie i także dla Polaków może być ciekawe. Sama postać Charlesa Kushnera jest bardzo charakterystyczna, bo ona nam też pokazuje profil nominatów, jakich Donald Trump mianuje na wiele stanowisk. W tym także tutaj ambasadora we Francji, więc duże, ważne państwo, czyli ludzi, z którymi jest na różne sposoby rodzinnie lub biznesowo związane. Nazwisko Kushner oczywiście może być znane ze względu na chociażby syna Jareda Kushnera, syna Charlesa, czyli męża Iwanki Trump, czyli córki Donalda Trumpa. Jednym słowem, Jared Kushner jest zięciem Trumpa, mężem jego ulubionej córeczki, który odgrywał ważną rolę w amerykańskim rządzie i amerykańskiej dyplomacji w czasie pierwszej kadencji Trumpa, a jego ojciec Charles Kushner także jest milionerem z Nowego Jorku i przez lata był osobą znaną Trumpowi, który także, jak wiadomo, jest milionerem z Nowego Jorku. No i na pewnym etapie doszło do tego aliansu między tymi dwoma rodzinami, polegającego na ślubie Kushnera i Iwanki Trump. Charles Kushner jest także postacią o tyle ciekawą, że jest to także nazwisko wskazujące na to, że ma pochodzenie żydowskie. Jego rodzina pochodzi częściowo z Białorusi. No i Kushner ze względu na to w te kwestie walki z antysemityzmem jest oczywiście gorąco zaangażowany. On wreszcie także wiąże się, tak samo jego syn był mocno zaangażowany w kwestie walki o pokój na Bliskim Wschodzie, to znaczy dążenia do negocjacji, normalizacji relacji między Izraelem a państwami arabskimi. Kushner był kluczowy w tym, żeby rząd amerykański doprowadził do tak zwanych porozumień abrahamowych, nawiązanie relacji między Izraelem a państwami takimi jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. Innymi sobie, żeby kwestię Palestyńczyków zostawić na boku i robić po prostu biznes. Tak? To był także oczywiście sukces Benjamina Netanyahu i Donalda Trumpa. No i Kushner jest także ciekawą postacią, dlatego że on ma za sobą 2 lata przesiedziane w więzieniu. On trafił tam za m.in. unikanie podatku i nadużycia finansowe, ale co ciekawe także, to jest zabawna historia, więc się nią z Wami podzielę, próbę wywierania presji na świadków poprzez to, że zatrudnił prostytutkę do tego, żeby próbowała wdać się w romans z jego szwagrem, mężem jego siostry, ponieważ tenże szwagier współpracował z policją przeciwko Kushnerowi. No i cel był taki, żeby zatrudnić prostytutkę, żeby ona uwiodła męża jego siostry, a następnie nagrać to, wysłać taśmy jego siostrze i w ten sposób pozbyć się, zneutralizować niewygodnego świadka. Kushner spędził 2 lata w więzieniu. Donald Trump, jak został prezydentem, to go ułaskawił już post factum, bo już swój wyrok odbył ileś lat wcześniej, ale żeby miał, prawda, czystą kartotekę, to w swojej pierwszej kadencji zresztą przeprowadził także zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które miałyby poprawić los tego typu więźniów pod presją właśnie Jareda Kushnera. No a teraz w drugiej kadencji zrobił nikogo innego, jak właśnie swojego kolegę i ojca męża swojej ulubionej córki, ambasadorem we Francji. Kaprys miliardera, kto bogatemu zadzwoni. No i tenże Charles Kushner, który kilka tygodni temu oficjalnie objął swoje stanowisko w Paryżu, który także ze względu na ten swój przeszły wyrok jest we Francji postrzegany jako postać dość kontrowersyjna. Tak, raczej Francuzi by woleli dostać jakiegoś doświadczonego dyplomata, a nie takiego zawodnika. Zaczął, jak widać teraz, z grubej rury, ponieważ jego pierwszą taką publicznie znaną decyzją jest właśnie list
krytykujące, że francuskie państwo niedostatecznie walczy z antysemityzmem. Chodzi o rozmaite akty dokonywane w dużej mierze przez radykalnych muzułmanów przeciwko Żydom we Francji. No, ale z drugiej strony także Kushner krytykuje w liście decyzję prezydenta Macrona o tym, żeby uznać państwo palestyńskie i mówi, że ta decyzja jest zagrożeniem dla Żydów we Francji i jest wynagrodzeniem ekstremistów. Te słowa Kushnera bardzo się nie spodobały rządowi francuskiemu. Rząd francuski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało Charlesa Kushnera na konsultacje. Minister Spraw Zagranicznych Barrot nazwał ten list Kushnera niedopuszczalną ingerencją w wewnętrzne sprawy Francji, niezgodną z konwencją wiedeńską i tak dalej, że ambasador USA nie powinien tak postępować i wtryniać się w to, czy Francja, to jest w ogóle zabawne, tak? No przecież reprezentuje Stany Zjednoczone, a występuje tak naprawdę wspólnie z premierem Izraela, bo Netanyahu to samo równolegle głosi, tak? I Kushner razem z nim. No i tutaj dokładnie jakby używając tej samej argumentacji, Izrael, premier Netanyahu krytykują Macrona, co ambasador Stanów Zjednoczonych pan Kushner. No i co zabawne, Francja oczywiście oburzona, wiadomo, Francuzi są bardzo wrażliwi na tle relacji ze Stanami Zjednoczonymi, chociażby ta ostatnia wizyta Macrona w Waszyngtonie, gdzie prawda, jako tylko jeden z wielu tych europejskich przywódców siedział przed biurkiem Trumpa i te obrazki się bardzo szeroko we Francji odbiły, Francuzom się to nie podobało i opozycja prawicowa narodowa Le Pen to krytykowała, ale także Mélenchon, czy nawet pierwszy sekretarz Partii Socjalistycznej Olivier Faure także mówił, że to wyglądało, jakby Francja była wasalem Stanów Zjednoczonych, no więc tutaj także oczywiście Macron musiał jakoś zareagować. MSZ wezwał Kushnera na konsultacje, no i co bardzo zabawne, Kushner nie przyszedł na te konsultacje, wysłał swojego zastępcę. Więc wielki pan ambasador, wielki pan miliarder, no, nie znalazł czasu. Dość zabawna sytuacja, ale nie tylko ze względów komicznych o niej mówię. Także moim zdaniem dobrze pokazuje z jednej strony Trumpa i także te relacje specyficzne, rodzinno-biznesowo, międzynarodowe, a z drugiej strony także pewną dezynwolturę w traktowaniu dużego państwa europejskiego przez Stany Zjednoczone, żeby nie było kolorowo. No, równolegle w Niemczech w ogóle nie ma ambasadora, tak? Nawet Trump nikogo nie nominował na ambasadora w Niemczech, mimo że już jest prezydentem ponad 7 miesięcy, tak? Po prostu nie uważa najwyraźniej, żeby Niemcy były wystarczająco ważne, żeby kogoś tam wskazać. To jest, przynajmniej na razie, to jest dość zabawne. Nawet do Portugalii wysłał, do Niemiec nie. To także jest pewien gest i myślę wspólnie z tą umową między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską umówioną przez Trumpa i von der Leyen w szkockiej rezydencji Donalda Trumpa, o której także mówiłem. Także z drugiej strony to ostatnie spotkanie w Białym Domu, myślę, to wszystko nam fajnie składa się w pewien spójny obraz tego, jak Donald Trump traktuje Europę i te największe europejskie stolice. A myślę, ma do tego pewien asumpt także patrząc na niestabilność polityczną i finansową tychże państw. Ale zanim do krótkiego przybliżenia, dlaczego kolejny już raz rząd we Francji upada, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu. To dzięki naszym wspaniałym darczyńcom możemy przygotowywać tego typu materiały. Możemy śledzić na bieżąco najważniejsze wydarzenia w Polsce, w Europie i na świecie i je komentować swoim własnym głosem, mówiąc z perspektywy polskiego interesu narodowego i naszych wartości, oceniać, analizować, komentować, przybliżać, wprowadzać do polskiej debaty publicznej głos młodego pokolenia i głos zdrowego rozsądku. Jeżeli chcielibyście wspierać naszą pracę, choćby drobną kwotą, zachęcam do wejścia na naszą stronę wspieram.nlat.pl. To dzięki naszym darczyńcom jesteśmy w stanie budować Nowy Ład i już 5. rok to robimy. Niedługo zresztą nasze 5. urodziny, na które serdecznie zapraszam 27 września. Warto, żebyście byli z nami. Informacje o zapisach na te 5. urodziny także znajdziecie w opisie tego filmu. Zatem była mowa o panu ambasadorze Kushnerze. W Polsce ambasador jeszcze nie objął swojego stanowiska. Zobaczymy, czy będziemy mieli podobne napięcia. Miejmy nadzieję oczywiście, że nie. Z drugiej strony mamy, chociaż także jest charakterystyczne, także Kushner się wcześniej Francją nie zajmował, no i tutaj jest podobnie.
Ale mamy także kwestię upadku rządu. Dlaczego już teraz mówię, że rząd upadnie? No bo premier François Bayrou zdecydował się zadeklarować, że 8 września złoży wniosek o to, żeby Zgromadzenie Narodowe, czyli francuski Sejm, udzieliło mu wotum zaufania. To też trzeba znać tę francuską specyfikę, ponieważ w Polsce, jak wiadomo, premier musi złożyć wniosek o wotum zaufania, żeby w ogóle zostać premierem. We Francji nie. We Francji prezydent mianuje premiera i ministrów, kropka. Nie potrzebuje tego wotum zaufania. W praktyce oczywiście Zgromadzenie Narodowe może odwołać rząd, ale nie może powołać jakiegoś innego. To zawsze prezydent mianuje rząd. Służy to oczywiście temu, żeby rząd reprezentował prezydenta, żeby prezydent był tą główną postacią władzy wykonawczej i żeby parlament sprawował bardziej funkcję kontrolną i żeby także w sytuacji, w której nie ma stabilnej większości, rząd mógł w miarę rządzić. Natomiast w tej chwili Francja mierzy się z największym swoim kryzysem politycznym od powstania w zasadzie Piątej Republiki, ze względu na bardzo już pogłębione rozdrobnienie parlamentu, o którym wiele razy mówiłem, i ze względu na to także w zeszłym roku Francja miała aż 4 premierów, no i wygląda na to, że niedługo będzie miała kolejnego nowego premiera, ponieważ Bayrou, który w zeszłym roku został w grudniu przez Macrona na tym stanowisku umieszczony, także prawdopodobnie, prawie na pewno za te 2 tygodnie odejdzie, no chyba że Macron zdecyduje się mianować go jeszcze raz. Dlaczego? Dlatego, że jak wiemy, podstawowym zadaniem każdego rządu jest przyjęcie budżetu. No i tak też się wydarzyło po poprzednich, kiedy poprzednik Bayrou, Michel Barnier, został właśnie na tle budżetu odwołany przez Zgromadzenie Narodowe. Wszystko zaczęło się od tego, chociaż można by to cofać, w gruncie rzeczy od 22 roku, kiedy Macron stracił większość w Zgromadzeniu Narodowym, ponieważ mieliśmy blok prawicy narodowej Marine Le Pen, ona nie używa pojęcia prawicy, ale wiadomo o co chodzi, jest to pewne uproszczenie, obóz narodowy, lewicę podzieloną na wiele partii i centrum podzielone też na kilka partii, no i jeszcze centroprawicę, i nikt nie miał większości, Macron nie miał większości. Wobec czego od tego momentu Francja nie ma budżetu przyjętego przez normalną większość w parlamencie. Ostatni raz taki budżet w 2021 roku, 4 lata temu we Francji przyjęto. Od tego czasu kolejne rządy stosowały mechanizm artykułu 49.3 Konstytucji, zgodnie z którym jeżeli rząd przyjmie budżet, jeżeli rząd uzna jakąś ustawę za przyjętą bez głosowania, to jeżeli Zgromadzenie Narodowe natychmiast nie zdecyduje się odwołać rządu, w ciągu 24 godzin musi być złożony wniosek o odwołanie rządu i ten rząd musi być odwołany, to ustawa zostaje uznana za przyjętą. Tak też przyjęto budżet na rok 23, na rok 24 i na rok obecny, bieżący 25. W tym trybie to mogło funkcjonować przez 2 lata, kiedy Macron nie miał przeciwko sobie aktywnej większości, ponieważ miał większość z republikanami, którzy nie chcieli wejść do rządu, centroprawicą, ale byli gotowi nie zagłosować za dymisją rządu razem z Le Pen i lewicą. W 24 roku, jak wiadomo, Macron sromotnie przegrał wybory do Parlamentu Europejskiego, w związku z czym, ponieważ partia Marine Le Pen aż 2-krotnie lepszy wynik uzyskała niż prezydencka lista Odrodzenia, no i w związku z tym Macron rozwiązał Zgromadzenie Narodowe. W przyspieszonych wyborach najpierw, jak wiemy, Le Pen uzyskała status pierwszy raz w historii największej partii we francuskim parlamencie, ale nie uzyskała większości, ponieważ w drugiej turze mieliśmy tradycyjny sojusz między centrum a lewicą, które jednak także nie były w stanie się między sobą dogadać i w związku z tym nie powstał najpierw przez 2 miesiące żaden rząd, a wreszcie Macron zdecydował się na odwrócenie sojuszu i powołanie mniejszościowego rządu centrum i centroprawicy, dogadując się z Le Pen, że ona da temu rządowi kilka miesięcy pofunkcjonować i dzięki temu będzie miała w zamian oczywiście legitymizację, wyjście z kordonu sanitarnego i wpływ na budżet. Ponieważ przyjęcie budżetu było tym podstawowym zadaniem premiera Michela Barniera, którego wówczas Macron powołał, wieloletniego polityka golistowskiego, bardzo doświadczonego polityka centroprawicy. Ale co się szybko okazało, że po pierwsze sytuacja finansowa Francji jest bardzo kiepska. W ciągu 8 lat prezydentury Macron natrzaskał aż ponad 1 bilion euro dodatkowo. Jak przychodził, to było 2,3 biliona, teraz już jest 3,3 biliona euro długu. Francja jeszcze
2007 roku miała poziom zadłużenia na tym samym poziomie co Niemcy, około 64% PKB. Dzisiaj już jest to 114%, gdzie Niemcy równolegle dalej mają 60 kilka. No, równolegle teraz Niemcy kilka miesięcy temu także zdecydowali się na zwiększenie swojego zadłużenia, ale to osobny wątek. Francja w ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo wyraźnie poszło zadłużenie i także deficyt budżetowy bardzo wyraźnie wzrósł w ciągu ostatnich kilku lat. No i Barnier, jak został premierem i to zobaczył, no to szybko się okazało, że potrzebne będą cięcia w budżecie. W związku z czym Barnier zapowiedział pewne cięcia i podwyżki, i częściowe podwyżki podatków. Ale Le Pen powiedziała, że jeżeli ona ma pozwolić rządowi przyjąć ten budżet, czyli nie zagłosować w trybie artykułu 49 za dymisją rządu po przyjęciu tego budżetu, to muszą być spełnione jej konkretne oczekiwania. Na przykład cięcie socjalu na imigrantów. Na przykład to, żeby te cięcia nie obejmowały braku waloryzacji emerytur, co zaproponował Barnier dla Francuzów od 1 stycznia 2025 roku. W wielkim skrócie Barnier nie zdecydował się na spełnienie żądań Le Pen, nie chciał dokonać poważnych cięć w socjalu dla imigrantów i paru innych rzeczy. Uznał razem z Macronem, że Le Pen się nie odważy i dla niej fakt posiadania premiera, który z nią normalnie rozmawia, jest na tyle dużą wartością, że nie zdecyduje się obalić rząd. Parlament nie obalił rządu we Francji od 1962 roku, ale Le Pen, okazało się, nie blefowała i razem z lewicą zagłosowała za dymisją Barniera, co oznaczało, że rząd funkcjonował tylko 2,5 miesiąca, był rekordowo krótkim rządem w historii Piątej Republiki, czyli państwa, które funkcjonuje od 1958 roku, jest najdłużej funkcjonującym francuskim ustrojem po Wielkiej Rewolucji 1789. No i w związku z tym Francja została bez budżetu na obecny rok. Macron powołał pana Bayrou, centrystycznego polityka, starego wyjadacza liberalnej chadecji. Ja mówiłem długo o panu Bayrou, kiedy on został premierem, nie będę się teraz rozwodził, kogo to interesuje, odsyłam do tego filmu, który tutaj też podlinkuję. Natomiast ważne jest to, że upraszczając 3 obozy, centrowy Macrona, podzielona, ale także jednak lewica i obóz narodowy Marine Le Pen, najpierw mieliśmy sojusz lewicy i centrum przeciwko Le Pen w wyborach, dzięki czemu Le Pen nie miała większości. Potem mieliśmy sojusz ad hoc centrum Macrona i Le Pen, żeby powołać mniejszościowy rząd Barniera, ale ten rząd następnie nie spełnił warunków Le Pen, więc upadł. No i na koniec mieliśmy właśnie sojusz trzeci możliwy matematycznie, czyli lewica i Le Pen przeciwko centrowemu rządowi, który został wspólnie obalony. Bayrou, jaki miał pomysł? Bayrou miał pomysł, żeby negocjować budżet i inne kwestie z jednej strony Le Pen, a z drugiej strony z partią socjalistyczną, czyli tą tradycyjną, dawną partią władzy i najbardziej centrową z tych 4 partii, które mamy we francuskim parlamencie lewicowym. Mamy nie tylko socjalistów, ale także zielonych, partię komunistyczną jak najbardziej, dumna, ciągnąca się od 1920 roku, kiedyś finansowana przez Stalina i tak dalej. Cały czas pod tą samą dumną nazwą Partia Komunistyczna i uważana za bardziej radykalną od partii komunistycznej Francja Niepokorna Jeana-Luca Mélenchona, uważana powszechnie także przez centrum Macrona i tak dalej. Partia skrajnej lewicy, jak jest nawet przez nich nazywana, partia Mélenchon trockista, proislamski, ostatnio zresztą wrócił także do haseł prorosyjskich. Długo można by o nim mówić. Mélenchon, dla niego pozytywne postaci to Fidel Castro, Hugo Chavez i tak dalej. 70% muzułmanów na niego głosowało. Był jedynym, który domagał się w ostatnich wyborach prezydenckich z poważnych kandydatów wyjścia Francji z NATO i tak dalej. Więc kolorowa postać, o której już kilkakrotnie także mówiłem, więc materiał o nim także na naszym YouTubie znajdziecie. No i co jest oczywiście ważne w tych okolicznościach? Mélenchon najbardziej twardo, on żąda cały czas dymisji prezydenta. Bayrou próbował się dogadywać z Le Pen, której proponował m.in. zmianę ordynacji wyborczej na proporcjonalną, co byłoby dla Le Pen bardziej korzystne, a z drugiej strony z socjalistami, z którymi negocjował kwestię chociażby przywrócenia niższego wieku emerytalnego i ich wpływu na budżet, gdzie oni mieli swoje żądania socjalne. Le Pen chciała od Bayrou także przycięcia kosztów funkcjonowania państwa, zmniejszenia wydatków na Unię Europejską, likwidacji części zbędnych, jej zdaniem, instytucji administracji publicznej, cięcia wydatków na imigrantów, cięcia polityki zielonej itd., itd. No takie, można powiedzieć, tradycyjnie prawicowe oczekiwania wobec rządu. Bayrou jednak nie zdecydował się na twardo spełnić ani żądań prawicy, ani żądań lewicy. Liczył, że tak będzie sobie fluktuował. No i
trwał tak przez jakiś czas, ale dzisiaj, dzisiaj postanowił ustawić się w pozycji tego, który ze względu na dramatyczną sytuację budżetu, on także proponuje swoje cięcia, on także proponuje w związku z tym na przykład likwidację 2 dni wolnych od pracy, żeby było więcej pieniędzy w budżecie. On także proponuje zwiększenie podatków dla najbogatszych, on proponuje częściowe cięcia niektórych wydatków i tak dalej. Ale w wielkim skrócie jego program został uznany za niewystarczający i przez Lewicę, i przez Le Pen. Dlaczego? No dlatego, że tak naprawdę on na twardo nie chciał spełnić warunków ani jednych, ani drugich. No i co więcej, także wyraźnie było widać, że jest politykiem bardzo niepopularnym. W tej chwili Bayrou ma poparcie na poziomie bycia pozytywnie odbieranym przez zaledwie 13-14% Francuzów według różnych sondaży, więc bardzo, bardzo zły wynik dla urzędującego premiera, no i bądź to bądź wielu mu wypomina, że jego partia, której on jest szefem, ma tylko 35 posłów na 577, a wskutek zbiegu okoliczności to on został premierem. Wyszantażował sobie w skrócie to stanowisko od Macrona, ponieważ jest częścią koalicji Macrona, no i chciał zostać tym premierem. Co jest tutaj ciekawe? Ciekawe jest to, że Bayrou próbuje zejść ze sceny z twarzą, z panache, jak to się mówi. Panache to jest dosłownie pióropusz, ale to jest także wyrażenie, które we Francji funkcjonuje jako metafora brawury, odwagi. Henryk IV, król Francji, ulubieniec François Bayrou, który pochodzi z tej samego regionu Francji, któremu Bayrou poświęcił całą biografię temu królowi właśnie, który zjednoczył Francuzów po wojnach religijnych, to jest ten król od Paryż wart jest mszy. On także posługiwał się sformułowaniem panache. Zjednoczcie się pod moim białym pióropuszem. To jest sformułowanie, to chodziło o takie pióra na zbroi w czasie walki. Chodziło o pojednanie Francuzów po wojnach religijnych pod koniec XVI wieku. Paryż wart jest mszy, no to była właśnie jego konwersja na katolicyzm, on sam był wcześniej protestantem. No i co jest tutaj ważne? Ważne jest to, że Bayrou doszedł do wniosku, że i tak na tle budżetu na przyszły rok będzie odwołany za kilka miesięcy, bo budżet nie pozwolą mu przyjąć go lepeniści i socjaliści, bo ani jedni, ani drudzy nie chcą, że tak powiem, być jego frajerami, którzy będą ten budżet, który jest niepopularny społecznie i nie realizuje programu ani jednych, ani drugich, przyjąć. W związku z czym uznał, że odejdzie w chwale właśnie tutaj, stylizując się na tego Henryka IV, sam wybierze datę swojej egzekucji, trochę też jak Cyrano de Bergerac, prawda, on też ostatnie słowa Cyrana, prawda, że zostaje mi mój panache, mój pióropusz, prawda, w taką tradycję próbuje się Bayrou, człowiek skądinąd oczytany, wykształcony, chociaż diabelnie nudny i mdły, taki, powiedziałbym, demoliberalny aparatczyk, chociaż jednak z pewną erudycją i pewnym urokiem, prawda, postępowym, ale katolikiem, ma 6 dzieci, 22 wnuków, ale znów o nim długo mówiłem, on także się chce stylizować na Pierre'a Mendesa France'a, polityka, który był premierem w latach 54-55, który był też premierem niecały rok, ale do dziś się o nim mówi, on między innymi zakończył wojnę w Indochinach. Natomiast wydaje się, że jednak niewiele z tych jego wielkich wizji wyjdzie i tak naprawdę to, co jest ważne, to jest strukturalny kryzys państwa francuskiego i ten stary szczwany Chadek także chyba już jest po prostu na etapie, prawie na pewno jest na etapie wybierania tego, żeby odejść w efektowny sposób, bo się pogodził z tym, że nie przetrwa dłużej na stanowisku premiera. Co to oznacza, jeżeli mamy kolejną dymisję premiera? No, ważne jest to, że Macron może już teraz, ponieważ minął rok od poprzednich wyborów, ponownie rozwiązać Zgromadzenie Narodowe. Macron ma tak naprawdę 3 rozwiązania. Rozwiązać ponownie zgromadzenie, z tym, że to prawdopodobnie doprowadzi do tego, że jeszcze bardziej skurczy się jego centrowy obóz, a wzrośnie Le Pen i może także wzrosnąć Lewica, chociaż to jest oczywiście bardzo wiele zmiennych, bo pamiętajmy, że mówię Lewica dla uproszczenia, ale to są 4 różne partie i zupełnie nie jest jasne, czy oni znów pójdą w jednym bloku, ponieważ w tej chwili między Mélenchonem a resztą Lewicy, Mélenchonem jako tym najbardziej radykalnym jest bardzo ostro, mamy 4 osobne kluby, socjaliści mieli niedawno wybory pierwszego sekretarza i ten, Olivier Faure, który opowiadał się za otwarciem na to, żeby wystawiać z Mélenchonem wspólnie listy, dostał tylko 51% głosów, totalny przeciwnik, współpraca z Mélenchonem 49%, nie mają zgody co do wyłonienia wspólnego kandydata na prezydenta, więc pewnie będą osobni kandydaci na prezydenta różnych partii lewicowych. Jest zupełnie nieoczywiste, że wystawiliby wspólne listy.
No i także oczywiście obóz Macrona postępuje jego rozkład, ponieważ mamy 3 różne partie w jego ramach. Mamy jeszcze golistów, którzy są także osobną partią. No i każdy oczywiście myśli już pod kątem, co jak Macron będzie musiał odejść, a Macron przecież będzie musiał odejść już najpóźniej w maju 2027 roku. Wybory prezydenckie zaplanowane na marzec, kwiecień, więc już za kilkanaście miesięcy. No i co? Macron może w tych okolicznościach albo ponownie rozwiązać zgromadzenie z tym, że ono prawdopodobnie albo przyniesie władzę narodowcom, albo ewentualnie mogło przynieść władzę lewicy, chociaż to jest mało prawdopodobne, a najbardziej prawdopodobną opcją jest to, że narodowcy i być może także lewica się wzmocnią, a centrum Macrona będzie tylko się kurczyć. Więc będzie jeszcze bardziej dysfunkcjonalnie, jeszcze trudniej będzie mu rządzić niż w tej chwili. Opcja druga to jest oczywiście po prostu powołać nowego premiera, ale wyzwanie będzie to samo i nowy premier będzie miał kilka tygodni na przygotowanie budżetu i będzie trudno sobie wyobrazić, żeby była powtórka z rozrywki, żeby czy lepeniści, czy socjaliści zgodzili się na przyjęcie budżetu przygotowanego przez takiego nowego premiera, na przykład Sebastiana Lecornu, obecnego ministra obrony, który już poprzednio miał być mianowany przez Macrona premierem, ale Bayrou, tak jak mówiłem, wyszantażował sobie, żeby to on nim został. Trzecie rozwiązanie, i do tego wzywa Macrona z jednej strony Mélenchon, z drugiej strony Jean-François Copé, były szef golistów i cały czas prominentna ich postać, i zaznaczę, polityk centrowo-liberalny, nie z tej bardziej konserwatywnej frakcji golistów, jak ich obecny szef minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau. Nie, Copé to jest liberał. I Copé wzywa kolejny już raz zresztą Macrona do tego, żeby po prostu podał się do dymisji, bo inaczej nie będzie wyjścia z tego kryzysu i Francja będzie po prostu się mordować. Kolejne 1,5 roku będzie państwem totalnie dysfunkcjonalnym. Zobaczymy, na co Macron się zdecyduje za te 2 tygodnie, jak już zostanie przegłosowane, że Bayrou nie otrzyma wotum zaufania. Teoretycznie mógłby także Bayrou pozostawić na stanowisku Macron w ramach takiego środkowego palca dla klasy politycznej i opozycji, jak to się mówi w liczbie mnogiej we Francji, bo i prawicowej, i lewicowej. Kluczowe jest tutaj tak naprawdę to, że państwo staje się coraz bardziej dysfunkcjonalne i mamy tutaj głęboki tak naprawdę kryzys wynikający z jednej strony z podziałów politycznych, ale także etnicznych, religijnych, majątkowych, geograficznych, a z drugiej strony, więc jest to kwestia bardziej społeczeństwa niż instytucji. Instytucje i tak robią wszystko, żeby rząd w ogóle mógł funkcjonować. Gdyby nie zabezpieczenie Piątej Republiki i chociażby to, że rząd nie potrzebuje wotum zaufania parlamentu, to nie byłoby już dawno żadnego rządu, tylko ciągle by się musiały zmieniać. A z drugiej strony mamy także kryzys finansowy, w jakim Francja się znalazła. No i to nam trochę mówi o stanie współczesnej Europy. No i oczywiście cały ten chaos przybliża perspektywę tego, żeby w 2027 roku to Bardella, jako ten prawdopodobny kandydat Le Pen, której prawdopodobnie sąd trwale zakaże startu, wyrok sądu apelacyjnego będzie w przyszłym roku latem, został prezydentem. Tak? Coraz większa rozwałka, kolejne poniżenia na arenie międzynarodowej, narastające przekonanie, że establishment, który jest reprezentowany przez Emmanuela Macrona i jego obóz, nie ma żadnego pozytywnego rozwiązania. To jest tylko większa szansa, że za 1,5 roku prezydentem będzie Bardella, reprezentant Zjednoczenia Narodowego. No i także oczywiście większa szansa, że w drugiej turze jego rywalem nie będzie reprezentant obozu centrowo-liberalnego, tylko ktoś z lewicy. A jeżeli byłby to Mélenchon, no to wtedy wygrana Bardelli byłaby bardzo prawdopodobna. Ale oczywiście zobaczymy, tych zmiennych jest tutaj bardzo dużo. Z pewnością polityczne i finansowe problemy wielkiego europejskiego państwa się tylko pogłębiają i perspektywa tej głębokiej zmiany politycznej za kilkanaście miesięcy we Francji także robi się coraz większa, chociaż oczywiście wiadomo, jak to jest. Tak jak to zawsze mówię w przypadku Le Pen, no, szklanka jest do połowy pełna, do połowy pusta. Ona w każdych kolejnych wyborach dostaje lepszy wynik, ale wciąż jeszcze nie jest to te 50%, które by jej dało władzę. Zobaczymy, czy dobije do tych 50% w kolejnych wyborach. Nawet jeżeli nie będzie teraz przyspieszonych wyborów parlamentarnych, to na pewno będziemy mieli w marcu normalne wybory lokalne, a one też będą o tyle ciekawe, że obecny minister spraw wewnętrznych Retailleau, wspomniany przeze mnie, czyli przywódca golistów i polityk wywodzący się z bardziej konserwatywnej ich części, już deklaruje i w perspektywie tych wyborów lokalnych, i w perspektywie wyborów prezydenckich i tego, co po nich, że on chce tworzyć kordon sanitarny, ale przeciwko skrajnej lewicy. To jest ważne, przeciwko Mélenchonowi. Więc implicite daje do zrozumienia, że jest gotowy na współpracę z Le Pen przeciwko skrajnej lewicy, jeżeli będzie to konieczne. No i to może być bardzo, bardzo ciekawe.
Przy okazji wyborów lokalnych mówi także o tym, że można wspólne listy w konkretnych miastach tworzyć tam, gdzie może wygrać lewica, szerokie, tak? Dając do zrozumienia, że mogą być lokalne porozumienia także z narodowcami. Czy tak się rzeczywiście wydarzy? Zobaczymy. Jak już będzie dymisja Bayrou i zobaczymy, co będzie się dalej działo, to z pewnością będę to dla Was komentował, bo jak wiecie, uważam, że Francja mimo wszystkich swoich wad jest na tyle ważnym krajem, że warto śledzić to, co się w niej dzieje. Temat ambasadora, o którym mówiłem na początku, myślę także jest ważny, no bo właśnie pokazuje nam miejsce, w jakim jest dzisiaj Europa Zachodnia. No i cóż, Polska, jak wiemy, chcąc nie chcąc, także jest tą Europą politycznie, militarnie, geograficznie, a także gospodarczo na tyle blisko, że warto wiedzieć, co tam się dzieje. Na dziś to wszystko. Kacper Kita. Do usłyszenia.